Wracamy do tematu uszkodzonego napędu NICE Shell 75, ale jak widać napęd udało się naprawić, a w tym materiale pokażę, gdzie był problem i jak udało się go naprawić. Jak wyglądał mój problem z tym napędem można zobaczyć w poprzednim materiale. W skrócie tylko przypomnę, że napęd nie reagował ani na pilota, ani na przełącznik ścienny. Płytka z centrali trafiła do zaufanego elektronika od RTV, aby ten sprawdził głównie stan kondensatorów, bo w tym modelu lubią wyjątkowo puchnąć. Dokonano wymiany tego małego kondensatora, bo był wyschnięty. Widać, że jest innego koloru i producenta niż pozostałe. Uszkodzenie nie było widoczne gołym okiem niestety. Koszt takiego kondensatora to jakieś 20 groszy. Serwisant za naprawę nie chciał pieniędzy, bo twierdził, żebym najpierw sprawdził, czy wymiana kondensatora pomogła. Podłączenie płytki do napędu jest bardzo proste. 4 luźne przewody i kostka i wkręt do mocowania samej płytki. Po podłączeniu płytka standardowo dawała oznaki życia, mrugając na czerwono diodą L1. Pomyślałem, że to dobry znak. Pierwsza próba po naprawie i niestety objaw ten sam. Silnik nie reaguje i tutaj muszę zrobić pauzę. Płytka po naprawie dalej nie działa, więc pozostało mi dwie rzeczy: albo kupić nową płytkę za 320 zł, najtańsza opcja jaką udało mi się znaleźć na 6-miesięcznej gwarancji, lub spróbować skontaktować się z firmą, która mi tą bramę zakładała, mimo i było już po gwarancji. Wybrałem opcję numer 2, napisałem do firmy, dodałem link do filmu z uszkodzeniem. Dostałem następnego dnia informację, że w przeciągu 2 dni skontaktuje się ze mną osoba, która montowała u mnie bramę, czyli pan Artur. Dostałem telefon z firmy. Pan Artur przez telefon twierdził, że skoro płytka była sprawdzona pod względem technicznym, to wina musi leżeć po stronie programowania i należy ponownie zaprogramować pracę napędu. Umówiliśmy się na telefon. Pan Artur do mnie w umówionym terminie zadzwonił i poinstruował przez telefon, co robić. I silnik ożył. Dodatkowo należało zaprogramować ponownie pilot, ale z tym też sobie poradziliśmy. Tutaj myślę należą się podziękowania firmie Patras z Łochowa za to, że mimo że było po okresie gwarancyjnym chcieli i pomogli w rozwiązaniu problemu. Ruszamy dalej z nagraniem.
W ręku trzymam obudowę dodatkowo wyciętym kawałkiem plastiku, bo moim zdaniem te przewody siedziały tam zbyt ciasno i dodatkowo napierały na ten kondensator, który został wymieniony. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Zobaczcie, jak blisko jest ten wymieniony kondensator. Nie ma dotyka obudowy. Nawet nakładając obudowę trzeba uważać, żeby go nie uszkodzić. Gdyby ktoś nie wiedział, to całą procedurę resetowania programowania robi się tym jednym przyciskiem P1. Niby wszystko jest opisane w instrukcji, ale w języku nie do końca dla mnie zrozumiałym. Najważniejsze, że napęd znowu działa. A teraz coś z rzeczy śmiesznych. Uszkodzenie napędu zauważyłem 21 grudnia, a gwarancja 3-letnia skończyła się pod koniec listopada. Pozdrawiam.